Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Bangkoku. My przyszliśmy na śniadanie, ale dzisiaj jest nietypowe śniadanie w naszym hotelu. Nie będziemy jeść lokalnego, tylko będziemy jeść nasze, a zaraz wam pokażemy, co my tutaj mamy. Mari próbuje dostać się do środka. Jak myślicie, co to jest? Dobrze zapakowane. Bardzo dobrze. My też jeszcze do końca nie wiemy, co to jest, bo mamy dwa rodzaje. Jest już blisko. Jest bigos. Mamy bigos z Polski. O, jeszcze zapakowany w woreczki. Zobaczcie, jaki piękny. Zaraz sobie go odgrzejemy. Dzięki, tato. Próba. Dobrze zamknięty. Nie zepsuł się? Nie. Ale wygląda pięknie. Dobra, odgrzewamy. Kładamy na dwa talerzyki i będziemy odgrzewać mikrofali. Zwolnił nam się stolik na dworze, więc tu przyszliśmy sobie zjeść. Mamy jeszcze do tego razowy. Także smacznego, Marii. Smacznego. Tyle zostało ze zbyszkowego bigosu. Kucharz byłby zadowolony z pustego talerza jednego i drugiego. Przepyszne. Zbieramy się. Jedziemy zwiedzać... Co, Marii? Bangkok. Mnie dzisiaj nie pytajcie. Ja dzisiaj jestem... Marii znowu posiedziała do 5. A mamy godzinę, nie wiem, 9? 10 może Tak, już? teraz już 10. No, także nie pospałam za dużo. No i też tak się czuję właśnie, jakbym w ogóle nie spała. Ale do 5, 4, 5 nie mogę zasnąć. Chyba ten jetlag jeszcze trzyma 4 dzień. Dziwne. Bangkok wciąga. Zjedliśmy nasz pyszny bigos, wypiliśmy po 2 kawy, w sumie ja. No i teraz czas wybrać pieniądze. Tutaj ściana płaczu. Bierzemy, wypłacamy 30 000 batów. Kolega nam tutaj zagląda. 220 batów fee trzeba zapłacić, czyli taka prowizja. No w Tajlandii, no w każdym bankomacie trzeba to zapłacić, nie ma innego wyjścia. Słychać, czy daje, czy nie? No, liczy? Słychać, liczy. Zaraz będzie. Kolega nam nawet tłumaczy tutaj, jak pieniądze wziąć i gdzie one będą. Jak tam król? Jest 30 królów. Jak przyjeżdżacie do Tajlandii, to pamiętajcie, żeby sobie wybrać maksymalną kwotę. Akurat w tej firmie można 30 000 maksymalnie wybrać i wychodzi 26 zł no tej prowizji, więc dlatego wybraliśmy jakby maksimum. Oczywiście jak przyjeżdżacie na 2 tygodnie, no to możecie sobie wziąć też dolary z Polski i tutaj wymienić, ale też zapłacicie za wymianę złotówek na dolary, więc jakby no trzeba sobie tutaj to przeliczyć, jeżeli będziecie na to patrzeć. Dzisiaj zaplanowaliśmy sobie, że popływamy trochę takimi lokalnymi łódkami po rzece, która jest niedaleko naszego hotelu, ogólnie tutaj Khao San Road, gdzie my mieszkamy. No i teraz właśnie idziemy na tą łódkę i sprawdzimy przystanki. Chcemy dopłynąć nawet do Chinatown. Zobaczymy, czy nam się uda. Jak będziecie chcieli popływać tak jak my, to szukajcie tej stacji. Przy wejściu do tego portu oczywiście tutaj sporo takich kolorowych wisiorków. Też są ciuszki. Z tego portu odpływają turystyczne łodzie i też takie lokalne. Jesteśmy już w środku i zobaczcie, tutaj jest turystyczna. Ona jest większa, ona już stoi, tam właśnie podpłynęła taka turystyczna. Idziemy podpytać o te lokalne łodzie. Kupujemy 2 bilety lokalne. Jeden kosztuje 16 batów, czyli złoty 90 i będziemy mogli pływać po całej długości rzeki. Głośno. Ciekawe, tak. Wtedy panie w ogóle nie proponują, jeśli nie zapytacie o ten bilet, to zaproponują wam od razu turystyczne za 40 batów, a po co przypłacić, skoro możecie mieć za 16 batów. Mamy już bilety, jesteśmy na zewnątrz, czekamy na naszą łódkę. Tam na środku widzicie taką lokalną łódkę, ale ona popłynęła w drugą stronę, no też piękny most przed nami, ale my czekamy na naszą i będziemy płynąć w tamtą stronę. Wchodzimy już na kładkę, a to znaczy, że zaraz podpłynie nasza łódka. Tutaj płynie nasza lokalna łódka z pomarańczową flagą. Ale miejsc siedzących to tutaj raczej nie będzie. Zobaczcie, dużo ludzi. Postoimy sobie z tyłu. Tutaj jest szybka akcja, pyk, wsiadamy, pół minuty i ona będzie odpływać. Dosłownie kilka sekund, ludzie, zobaczcie, jeszcze nie zdążyli wejść, dobrze usiąść, a my już odpływamy. Tego się nie spodziewałem, na statku jest konduktor, zobaczcie, pan sprawdza bilety. Co tu się dzieje? Z każdej strony ruch.
Po 20 minutach dopłynęliśmy do Chinatown. Nasza łódka odpływa, dosłownie stała tutaj chwilę, ale jak przygrzała w pomoc, myślałem, że kilka osób wypadnie. Idziemy teraz pozwiedzać Chinatown. My zapłaciliśmy 16 batów za bilet, tak jak wam mówiliśmy, i ten bilet był na całą trasę, ale też na łódce już pani stała z taką tubą, tak jak się do autobusu wsiada i pani ma tam pieniądze i bilety i sprzedawała też lokalnym bilety, więc pewnie też można kupić bilet, tak mi się przynajmniej wydaje, na poszczególne stacje, czyli stąd na przykład płyniecie 2 stacje, czyli zapłacicie tam, nie wiem, 5 batów, 6 batów. Musimy dopytać, jak będziemy płynąć z powrotem. Mari nie odpuszcza kokosów za 30 batów. Jak są, to trzeba brać. Tak, tym bardziej, że on jest zimny, tak, dobra cena. Widzieliśmy na Khao San Road, to były po 60-70. A ja biorę sobie ananasa. Marika ma kokosa, a ja lubię takie ananasy, one są bardzo słodkie. I taki woreczek ananasa kosztuje 2,40. Obiecaliśmy wam, że pokażemy, jakie karty kupujemy i pamiętajcie, kupcie sobie taką za 350 batów, to jest na 30 dni nielimitowany internet, a pokażę wam, jaka jest różnica. Różnica jest taka, że oni wam wcisną tutaj turystyczne takie karty. I chodźcie i po prostu pytajcie, bo nie każdym sklepie wam sprzedadzą taką lokalną kartę. Bo te turystyczne są zdecydowanie droższe. Pani robi zdjęcie, żeby zarejestrować kartę. Też potrzebny jest paszport, albo zdjęcie paszportu, też o tym pamiętajcie. Marika ma zrobione drugie zdjęcie, więc można wziąć 2 karty na jedną osobę. Pani nam te karty od razu zarejestrowała i my jeszcze w sklepie wzięliśmy sobie od razu, tutaj wiecie, do wyciągania kart. No i instalujemy je, zobaczymy, czy działają. W razie jakichś problemów, no to powiemy, że nie działają. Aczkolwiek obstawiam, że będą działać, bo pani już taka pewna była, że one działają. Sprawdziliśmy prędkość, no pobierane, rewelacja 167, no wysyłane, no nie tak dobrze, 12, ale to jest wystarczająco. Ceny SIM kart w Tajlandii generalnie zdrożały. Kiedyś płaciliśmy około 200 batów plus 50 za kartę SIM, teraz mamy 350 batów, ale mamy też nielimitowany internet, kiedyś to było 70 giga, no różnie to wychodziło, w każdym razie generalnie teraz ceny wzrosły, no ale myślę, że to i tak nie wychodzi tak źle, jeśli chodzi o miesiąc i też co było nowe, mogliśmy zapłacić kartą, a do tej pory tylko przyjmowali gotówkę za karty SIM. I na to też czekałem, biorę tajską kawę, pani już nalała do kubeczka, 20 batów kosztuje, czyli 2,40 wyjdzie, zobaczcie, pani dała mleczko skondensowane, powiedziałem jej, żeby dała tylko trochę i tutaj mają też zwykłe mleko w puszce, no bo wiadomo, łatwiej tutaj utrzymać takie małe mleko, żeby się nie popsuło, no i ona będzie na zimno, no uwielbiam tą ich kawę. Pani kawę wlewa do lodu, jeszcze doleje mi trochę mleka na górę, no pięknie. Te woreczki na kawę ich są dobre, kopun kap! Mari wzięła sobie tajską herbatę też za 20 batów. Mocna? Bo normalnie pije się to ją z mleczkiem kondensowanym, cukrem i jest normalnym mlekiem. No ja już tego nie chciałam, tych dodatków, no i stawia na nogi. Jesteśmy na Chinatown, a wiadomo, że jak na Chinatown, no to market i mnóstwo pierdółek. Co tylko chcecie, to tutaj kupicie i pamiętajcie, jak będziecie wracać już do Polski i będziecie chcieli zabrać jakieś suweniry, to warto tutaj przyjechać, nie kupujcie tego na Khao San Road, bo tam wiadomo, wszystko drożej. Tutaj widzę, że jeszcze relikty minionej epoki. Zobaczcie, ile maseczek, kolory też różne, jakie chcecie. Różowe, brązowe, białe, czarne. Tutaj jest dobrze pokazane, co kupicie i w jakich ilościach tutaj można kupować. Zobaczcie, ile jest tutaj jakichś wisiorków, bryloczków. No i właśnie o to chodzi tutaj na Chinatown, że tutaj można kupować jakieś torebki, saszetki, nie jedną sztukę, tylko 10, albo 20, albo 50. Hurtowo można brać. Chinatown to jest bardzo dobre miejsce dla kobiet, więc panowie, wysyłajcie tutaj swoje kobiety. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. A wy siadajcie właśnie w takich miejscach na jedzenie, na piwo, jak nie chcecie łazić. Proszę bardzo, oryginalne torebki można nawet kupić. Spory wybór. Mari? Nie? tutaj mamy napisane. No, aby wyglądała tylko. Ta wygląda bardzo podobnie do jakiejś oryginalnej. Mamy tu Guega. Guega. Takiej firmy tutaj w Tajlandii. Na Chinatown sporo jest takich wózeczków, gdzie panie, o tutaj akurat pan coś sprzedaje, jakieś warzywa, kukurydza, tam są orzeszki. Chinatown, pad thai za 60, no to troszkę dużo. Wyszliśmy teraz na główną ulicę w Chinatown i jak widzicie za mną tutaj te napisy chińskie, to są neony, one świecą fajnie w nocy i Chinatown ma 2 oblicza, w dzień i w nocy, tak jak Khao San Road. W nocy zmienia się zupełnie w coś innego, tutaj są imprezy, tutaj są restauracje, dużo jest street foodów. Ten cały bazar, co tam jest, on się zamyka na wieczór, no i tutaj się otwierają właśnie budy z jedzeniami. Wyszliśmy już z marketu z ciuchami, wyszliśmy na market z jedzeniem. Ciekawy, kto je znosi. Gdzie są te kury? Jednak one istnieją. Różne, przeróżne przysmaki. Nie brakuje również chińskich ozdóbek, patyczków czy jakichś przyborów. Jest i mój świat, uwielbiam herbatę.
A co ciekawe, te herbaty można też sobie kupować na gramy i można sobie ładować. Miksować to raczej nie, ale kupować właśnie na jakieś tam małe paczuszki, jak chcecie sobie przywieźć coś do Polski. Trafiliśmy teraz na dział z suszonymi grzybami i jakimiś też warzywami i owocami. Zobaczcie, ile rodzajów grzybów mają. Jak ktoś chce, to może sobie też kupić całego kurczaka albo i kaczkę. Pięknie obsmażone dookoła. No i taką szyją można się najeść. Złote to wiem, szczęście przynoszą, ale różowe? Ciąże. Pozwiedzaliśmy trochę Chinatown. Teraz idziemy na metro. Zmieniamy miejscówkę. Coś tu się dzieje. Schody zamknięte. Więc to metro zamknięte? Możliwe. Albo windą można, albo metro zamknięte. No winda jest, to zobaczymy. W Tajlandii super, bo są maszyny. Wybieracie sobie stację, do której chcecie jechać. My będziemy jechać 4 przystanki. Na 4 wysiadamy. 2 razy 50 batów nas to wyjdzie. I co, nie można kartą? Chyba nie można. A drobnymi? No, zaraz to rozszyfrujemy. Dobrze się składa, można zapłacić pieniędzmi. Mamy akurat 50 batów w papierku, więc płacimy i zaraz będziemy jechać. To i tak sporo, 50 batów. 25, pamiętam z lotniska płaciliśmy 40, jak dobrze pamiętam, i jechaliśmy długą trasę. I tutaj dają takie plastikowe tokeny i to się wrzuca później na ostatniej stacji. Żeby wejść, trzeba przyłożyć takiego tokena, ten, który nam wyskoczył. Nie. A, tutaj token. A widzisz, jest tyle razy jeździ. A, ja mam swój. 2 mamy. Napisane jak byk. A ona i tak gdzie indziej. Stacja metro bardzo ładnie wygląda. Maria grzecznie stoi i czeka. Czysto? Też jest tak mega bezpiecznie, bo te drzwi dopiero się otwierają jak metro przyjeżdża, więc też nie ma możliwości, że ktoś kogoś tutaj wepchnie. Trochę jak w Dubaju, tylko że Tak. w Dubaju jak trafiliśmy na te godziny szczytowe, no to ciężko było, nawet w tym, już wam mówiłam, w przedziale dla kobiet, no. Ciężka sprawa to była dzicz po prostu. Myślę, że tutaj będzie podobnie, jak są godziny szczytu. No teraz jesteśmy jeszcze tak, myślę, że okej, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I jesteśmy, zobaczcie, jak wszyscy grzecznie stoją i czekają, nikt nie wysiada, o jest pyk, no i wsiadamy. O, miejsc siedzących nie ma, ale jakoś zatłoczony też nie jest ten pociąg. Tam skanowaliśmy tokeny, a tutaj trzeba je wrzucić, oddajemy, bramka się otwiera, teraz ja. Dziękuję bardzo. Wychodzimy ze stacji metra, a tutaj przed nami centrum. Ja nawet nie wiedziałem, że ten park, do którego przyjechaliśmy tutaj, jest aż w tym centrum, które znam, ale nie wiedziałem, że ono jest tak blisko siebie. I to jest właśnie fajna odskocznia w Bangkoku od tego chaosu, gwaru, tych samochodów wszystkich, pójść i tam po prostu się zrelaksować. I my właśnie tam idziemy. Wchodzimy do parku i tutaj widzę, że jakaś ochrona. Ale my tutaj grzeczni, proszę pana, my tylko sobie przyszliśmy odpocząć i pooglądać. Zaraz przy wejściu od strony stacji do tego parku, zobaczcie jaka piękna wieża z zegarem. Taka w tajskim stylu. I po to tutaj przyjechaliśmy do tego parku, żeby oglądać warany. One są dość spore, może nie są tak duże jak na Komodo w Indonezji, te smoki wielkie, ale też robią tutaj wrażenie. Zobaczcie jak on jest schowany. Jak się pięknie bawi. Trochę jak żółw. Ona taka gruba, tak mi się wydaje, że ona może jest w ciąży i ona teraz rodzi, dlatego tak się tutaj rzuca. Wychodzi z wody, zobaczcie jaki wielki. O, ale konkretny. Zastanawialiśmy się i w sumie to do końca nie wiemy, czy ona może być w ciąży, czy raczej składa jajka. Marii, jaja? No właśnie. Marii doczytała jednak jaja. Jednak jaja, zakopują je w ziemi. Tak. Jest to chyba niemożliwe, żeby tam miała malutkie baranki. Ale to może nie jest jak kura, że nie widać, że po prostu jajko znosi, tylko ona może mieć tam powiedzmy 20 jajek w sobie. Więc one może w niej tam Między majem a sierpniem, no to trochę by było już za późno, bo jest październik. Ale to nie te w Tajlandii. Na Komodo, no to Indonezja, to podobnie w sumie. No nie wiemy. Jak jesteście dłużej w Bangkoku, to tutaj zobaczcie, też jest siłownia, można sobie poćwiczyć za darmo. Sprzęt może nie należy do najnowszych, ale to wszystko działa. Są tutaj osoby, które ćwiczą. O, też tam ktoś dba o to. No mają swoje lata. Mają swoje lata te przyrządy tutaj, zobaczcie. Ale jak ktoś chce, no to da radę poćwiczyć. Tutaj też pordzewiałe, no ale nie ma co się dziwić, jak to wszystko na dworze. Są też lustra, jakby ktoś chciał się ponapinać trochę. Jeszcze bicek został.
W tym parku są jakieś knajpeczki, można coś się napić, zjeść też. Tamta druga widzę raczej zamknięta, albo już zamknięta. W tym parku też jest centrum rekreacji. Tam widzieliśmy właśnie kort do tenisa, a w tym budynku no podejrzewam, że jakaś siłownia, basen, coś takiego, bardziej odnowa jakaś. Nie wiem, nie byliśmy w środku, pewnie to jest dodatkowo płatne. Tutaj widać ładna siłownia, też wygląda na nową, no i klimatyzowana, a tam z tyłu się buduje kolejny wieżowiec. Tutaj jak widzicie nie można latać dronem w tym parku i tutaj jest takie miejsce dobre do robienia zdjęć na Instagram, jakby ktoś chciał zobaczyć jak trawa przystrzyżona, króciutko, palemki. Te zdjęcia pewnie ładnie wychodzą z tymi palmami. Zaraz Wam pokażemy, co w tym miejscu jest za darmo od godziny 9 do 18. A za darmo można sobie popływać, o tamta dla Mariki mała, ta duża dla mnie, Kopun Cup. Można sobie popływać na łabędziach albo na takich kaczkach. Jak jesteście tutaj z rodzinami, z dzieciakami, to naprawdę fajna opcja odpoczynku od takiego miasta. Wsiadamy do kaczuszki. Żółta dzisiaj. Pedała. Jedne pedała? Zaraz zobaczymy jak to działa. Aha, z dwóch stron. Mokro było, także Okej. wodę może pan wyleje nam. Zaraz zobacz. Z jednej strony mokro, z drugiej nie. A, to widzisz, tobie odwrócił, żebyś wsiadła bez wody. My tu ładnie pedałujemy, a stoimy prawie w miejscu. Coś mi się wydaje, że musimy się rozpędzić. Po drodze mijamy, zobaczcie, warana. Ciekawe co one jedzą, ryby? Czy bardziej zielone? Pięknie to wygląda z poziomu tej kaczki. Palmy dookoła tego jeziorka. Podpłynęliśmy do brzegu i zobaczcie tutaj kolejny kolos. Małe problemy z kontrolą sprzętu. Słabo skręca w lewo. Już 2 razy prawie byśmy wjechali na ląd, a tego nie chcemy. Okej, cała naprzód, kapitanie. Jedziemy pod fontannę się schłodzić. Opływamy właśnie dookoła fontannę. Widzieliście z jednej strony widok, teraz tutaj mamy widok na drugą stronę. Opłynęliśmy to w 15 minut, ale zobaczcie, przygotujcie się na nie. A ty mówisz nie, też się zgrzałaś. Zgrzałam się z duszno, w ogóle się zrobiło duszno znowu. Także już wąs z potu mi się robi. Widzicie, jaka to atrakcja. Ale warto przyjść i popływać, tak na spokojnie. No my to zrobiliśmy tak. A macie pół godziny a macie pół godziny. Myślę, że jak nawet dłużej zostaniecie, to nic się nie stanie. A my tu tak sobie w miarę szybko obkrążyliśmy i lecimy dalej. Jeszcze podziwiamy, jak palmy tutaj rosną. I spójrzcie na tą malutką. Jak super rośnie, jacie. Kosa poszła. Malutkiego skateparku też nie kojarzymy, a byliśmy tutaj rok temu w tym miejscu. No fajnie, że coś takiego zrobili. Z tyłu mamy też ogromny plac zabaw, a po prawej stronie mamy plac do koszykówki. Spójrzcie, ten mini skatepark jest przeznaczony tylko dla tych rowerków dla dzieci z balansem. O, tam właśnie chłopczyk jedzie. Ale fajny pomysł. Jeśli jesteście z dziećmi w Bangkoku i skończyły Wam się pomysły, co robić, nie chcecie tylko leżeć na basenie na przykład, no to myślę, że ten park Lumpini jest świetny. Jest dużo atrakcji, jak widzieliście, i na rowerkach dla takich mniejszych dzieci. Jest i zjeżdżalnia, plac zabaw. Po jeziorku można sobie pojeździć tym rowerkiem. Także jest sporo takich atrakcji. Te warany pooglądać, ptaki, koty wygłaskać. No jest tutaj co robić. Można fajnie spędzić czas. Tak samo piknik jakiś. Ale myślę, że lepszą porą na przyjście tutaj do tego parku są godziny poranne, jeżeli możecie sobie wybrać, no bo teraz jest naprawdę już gorąco. Się zrobiło tak. Słońce wyszło, jak wychodziliśmy z domu, było tak w miarę jeszcze przystępnie, trochę chmur. Chwilę nam tam gdzieś pokropiło, ale dosłownie chwileczkę. A teraz zrobiła się już parówka. Kierujemy się powoli do wyjścia i tutaj widzimy no, kolejna jakaś taka ala siłownia zrobiona. W tym parku nawet widzieliśmy żółwia. Tutaj sobie pływał, tylko... O, jest to! Tam wychodzi właśnie, wypływa. Tak, właśnie chcieliśmy... A nie, to ryba. Tu ryby i żółwie, tak, ale widzieliśmy żółwia, który zanurkował już i go teraz nie widać. Także ten park naprawdę super, jest dużo właśnie takich zwierząt, możecie zobaczyć, których w Polsce no zazwyczaj nie widujecie. My już wróciliśmy na stację metra, jedziemy z powrotem na Chinatown, ale możemy Wam polecić ten park z całym serduchem. Spędziliśmy tutaj ponad półtorej godziny, ale spokojnie można więcej, coś tam zjeść, przekąski wziąć, wyłożyć się na kocyku i naprawdę zrelaksować. Nawet tutaj można sobie pół dnia siedzieć, poleżeć, poopalać się, fajna trawka. No nie teraz, bo jest mokra ta trawa, ale jak będziecie już w sezonie, no to jak najbardziej. Wchodzimy na metro, a zobaczcie, tutaj wiszą takie worki, można sobie brać, jak deszcz pada i wkładacie swoją parasolkę, żeby nie chlapać już w środku. Pa! Nasze metro podjechało i widzę, że jednak zatłoczone. Może nie tak jak w Dubaju, ale zatłoczone. Dojechaliśmy już metrem na Chinatown. Ta dzielnica ma swój klimat. Zobaczcie, jakie są tutaj budynki. W ogóle jak to jest wszystko okablowane.
Tutaj zobaczcie, jakie straszydło. No i to ma swój klimat, połączenie tej chińszczyzny z właśnie takimi starymi budynkami. No i oczywiście street food, a my jesteśmy głodni, bo my tylko jedliśmy śniadanie dzisiaj, więc też chcemy coś zjeść zaraz. Jakie piękne restauracje, wszystko tutaj wystawione. Zobaczcie, tutaj nawet łapki kurze się robią na świeżo. Budy dopiero się rozkładają na Chinatown i tutaj będzie jazda wieczorem, ale my nie zostajemy dzisiaj wieczorem na Chinatown, tylko jedziemy w inne miejsce. Zobaczcie, jaka porcja owoców morza. O, te do grillowania zaraz będą. Zobaczcie, jak tutaj się wymieniają te owoce, które stoją teraz na środku. Oni już wyjeżdżają, kończą swoją pracę, a tutaj budy się otwierają teraz z jedzeniem. Czyli cały czas coś się tutaj handluje? O, tutaj też znowu otwarte. Tak. A tu pan już wyjeżdża. Tak, wracają do domów ci, co sprzedawali warzywa. Teraz czas zjeść kolację. Godzina niespełna 17, a oni wszyscy się już pakują. Tutaj nawet tuk-tuk podjechał i wszystkie rzeczy pakują do tuk-tuka. Mari zgłodniała i bierze sobie kary w 7-Eleven. Ja poczekam. Może uda mi się coś teraz na ulicy jeszcze złapać. Mari ma kary, a ja zamówiłem sobie nudle z kaczki. Zobaczcie, jaki ciemny rosół. Spróbuję. Pan mi już tutaj szykuje. Zobaczcie, jaka kaczunia. Tak wygląda Mariki kary za 47 batów. Smakuje? No widać, cieszysz się ładnie. A tak wygląda moja zupa za 60 batów, więc ja się biorę za jedzenie. Takiej zupy jak ta tutaj z tego samochodu to ja dawno nie jadłem, albo bym nawet powiedział, że w życiu nie jadłem. Bardzo dobra, tania. Zapisuję sobie tą miejscówkę i w razie jak będę przyjeżdżał na Chinatown, no to myślę, że tak około godziny 18 dostanę tą zupę tutaj zawsze. A ta zupa jest od razu przy samej stacji, przy samym porcie, jak się wychodzi na Chinatown. I to jest w porządku, zobaczcie, toaleta za 2 baty. Jesteśmy już w porcie i płyniemy jeszcze w jedno miejsce, tylko czekamy na naszą łódkę, bo my nie płyniemy na razie jeszcze do domu, tylko będziemy płynąć w drugą stronę, tam bardziej w stronę centrum i tych pięknych budynków. Pan tutaj krzyczy cały czas przez ten... A ja chciałam się zapakować na ten, a pan mówi nie, to express boat, my to tutaj. Ale ładne kolorki nam się zaczynają robić. Teraz chociaż miejsca mamy sporo. Jesteśmy już na łodzi i odpływamy, ale piękne widoki. Opuściliśmy już naszą łajbę, idziemy teraz. Jechaliśmy do Icon Siam, duże centrum handlowe i tam można wejść na górę, podziwiać zachód słońca. Zachód słońca jest z drugiej strony, ale my będziemy podziwiać, jak będą ładne chmury. Idziemy na górę. Widzę, że tutaj są fontanny jeszcze pod wodą, więc może wieczorem będzie jakiś pokaz. Te centrum jest zrobione tak na bogato, zresztą widać, jakie firmy tam są. Tiffany, Cartier, tutaj Louis Vuitton, także no idziemy do środka. Od samego wejścia już czuć, że tutaj jest luksus. Zobaczcie, jakie rośliny, wszystko żywe. Tutaj jakaś ściana wody, fontanna. No nic, Mario, musimy iść szybko na górę. Tutaj widzę, schody są. Zobaczcie, jakie sklepy tutaj w środku. Gucci, tutaj mamy Diora. Także no, Mari, ty tam nawet nie wchodź. Możemy sobie popatrzeć przez szybę. Patrzę na sprzedawcę, który wygląda tak, chyba w kroksach jest i wygląda luźno, chyba że to nie sprzedawca. Ale tu cen nawet nie widać na tych półkach. No bo tu przychodzą ludzie, po prostu biorą, nie patrzą na ceny. Tutaj nawet sufity mają ozłocone. Widzisz, gdzie cię zabrałem? Do Louis Vuitton. Co mi kupisz? A, wiesz co? Zapomniałem portfela. O, dokładnie. Zobaczcie, jakie fajne restauracje tutaj. Gwiazdka Michelin z roku 2024. No także ciekawie. Tutaj ładny widok na tą rzekę. Właśnie my chcemy iść na górę, żeby można było podziwiać tą rzekę i te statki z góry.
Tutaj to trzeba pół godziny wjeżdżać na samą górę tymi schodami. Już wjechaliśmy trochę poziomów i jeszcze trochę zostało. Ale już się świąteczne dekoracje. To nawet szybciej niż w Europie, zobaczcie, już wieńce. Ładnie się dziewczyny ubrały do centrum handlowego, ale ja nie o tym, zobaczcie. Nie trzeba lecieć do Singapuru, żeby zobaczyć wodospad z sufitu. Tam też leci woda z góry, tutaj też. I to co chwilę tań. No pięknie to rozwiązali. Ładne kolory. Do tego restauracja na dole, no klimacik fajny. Tak to wygląda z 7. piętra, tu jest ten wodospad. I pamiętajcie, jak chcecie wyjść na zewnątrz, no to musicie wjechać na 7. piętro. I tutaj idziemy zobaczyć, jak to wygląda już. Jaki klimacik na zewnątrz. Muzyczka gra, drinki się leją. Jesteście gotowi na ten widok, Mari? Mi cały czas się buzia. Patrzcie. Nie możesz zamknąć wzruszenia. Widać całe miacho. Ale pięknie. I to za darmo. Nie trzeba płacić za jakieś tam skybary. Ale pięknie. Zobaczcie, widok na całą rzekę. Tutaj zaczyna nam się jeszcze jakiś pokaz fontan. No nie jest tak spektakularny jak w Dubaju, ale też ładne kolory. No i zobaczcie, jakie niebo mamy. Tak wygląda panorama, jak już słońce prawie że całkiem zaszło, no bo jest jeszcze lekka szarówka. No pięknie. Z tamtej stronie macie bar, gdzie zapłacicie 300 batów za to, żeby siedzieć przy stoliku z tą piękną panoramą, ale tutaj jest kawiarnia Starbucksa. I też jak przyjdziecie odpowiednio wcześniej, no to tych stolików, teraz jest sporo tych stolików, ale odpowiednio wcześniej, no to wam się uda zarezerwować od razu przy samej ścianie. Wodospad teraz tańczy jak w Dubaju do muzyki. Coś niesamowitego. Wow. To najlepsza rzecz, jaką dzisiaj zobaczyliśmy. To centrum handlowe, widok i jeszcze ta fontanna teraz. Jak się dobrze przyjrzycie, to tutaj zobaczycie jakieś dekoracje świąteczne, widzicie? Jak te światła grają tutaj z tą wodą? Wcześniej widać było słonie, gwiazdy. O, teraz jest jakiś napis, był gdzieś. O, nazwa tego centrum. Widzicie, u góry dobrze to widać. Ale pięknie. Zobaczcie, jak tu łazienki wyglądają. Drzwi się same zamykają i rozsuwają. No to my w gorszych miejscach tutaj jadaliśmy, jak te łazienki wyglądają. To jakbyście chcieli posiedzieć na tym tarasie po prawej stronie, no to kawę tutaj kupicie za 120-130 batów. Tutaj mamy ten wodospad jeszcze z dołu. No naprawdę robi wrażenie. Idziemy zapytać do restauracji, jakie są ceny tej restauracji tutaj na wodzie. No ceny też wysokie. Takie spring rollsy kosztują 290. Tutaj macie dania jakieś też smażone. 690 batów. Pad thai 650. No to wszystko razy 10 tak średnio, jak patrzymy po tych cenach. Więc moja droga, idziemy na ulicę. Jak robicie zakupy w Bangkoku, możecie ubiegać się o zwrot podatku na lotnisku. Wystarczy mieć ze sobą paszport i dostać taką formę tutaj ze sklepu, co jest też ważne. Zakupy musicie zrobić za minimum 2000 batów. No i później idziecie do okienka na lotnisku, jak już wylatujecie do Polski, pokazujecie papier i dostajecie zwrot podatku. Około 9%. W zależności od rzeczy. Tam jest różny podatek. Też miejsca z jedzeniem w tym centrum handlowym są zrobione na styl takiego floating marketu, czyli jedzenia, którego sprzedają na łódkach. I tutaj też zobaczcie, no fajnie to wygląda. Trochę pod turystów. Zobaczcie, ile jest tutaj miejsc do zjedzenia. Jeden rząd, drugi rząd, trzeci rząd. Można łazić i wybierać. O, tu widzę jakieś golonki są. Wszystko smażone. A oni tutaj uwielbiają takie rzeczy. Dzisiaj jest Dzień Buddy i alkoholu nie sprzedają w całej Tajlandii. Zabronione. Na dachu też jak byliśmy za 300 batów można było wziąć bezalkoholowego drinka. Dzisiaj pani mówi, no przykro mi. Mówimy okej. Ale jutro zaprasza już na normalne, całe menu. Mamy szczęście, bo załapiemy się na turystyczną łódkę, która płynie, o właśnie, za 40 batów, bo tych już za 16 nie ma. O 6:20 była ostatnia. Jesteśmy już na łódce i płyniemy z powrotem do domu. Pamiętacie ten znak?
to my jesteśmy tutaj 7,5 godziny później. Wymęczeni troszeczkę, ale fajnie dzisiaj było. A największe wrażenie zrobił ostatni punkt wycieczki. Zobaczcie, w 7-Eleven też jest ta wywieszka o tym dniu Buddy i też jest alkohol zasłonięty. Tutaj też nie kupicie. Mari się nałaziła, spaliła sporo kalorii, więc spadła na pomysł, że zje sobie lody kokosowe. A pani podaje w takim pół kokosie, do tego wyskrobała tą białą część kokosa, a teraz będą lody do tego. No i takie lody za 60 batów. Jeszcze dodatkiem są orzeszki. Pani szeptała o czekoladę i tutaj są jeszcze inne. To też chyba jakieś orzeszki albo... mango sticky. Tak. Pięknie. W tym dniu naprawdę zamknęliśmy się w niewielkiej sumie, bo wydaliśmy lekko ponad 100 zł, prawda? Tak, 120 zł, będąc tak dokładnym. Z tego 60 było na hotel. Tak, 30 na jedzenie wyszło nam i 30 mniej więcej na komunikację, metro plus te łódki. Zrobiliśmy na piechotę 15 km, także też no, niezły spacerek. A ten budżet tak niski tylko dlatego, że na śniadanie był bigos. I gdyby nie to, to jeszcze trzeba by było doliczyć jakieś 20 zł na śniadanie. A w takim razie to już wszystko na dzisiaj w tym odcinku. Trzymajcie się, dziękujemy za oglądanie. Jak się podobało, to wiecie, co macie robić. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Pa!